robili zbiórkę. Przychodził taki kapo, robił zbiórkę i co 10. wystąp. Ja pierwszy raz byłem 9. Nawet mi tak było przykro, że może tam będą mieć pracę, może coś się zjeść. Tam był straszny głód, tam umierali z głodu. A później już wiedziałem, że oni brali ich do gazu, tych ludzi, co 10. Jak był SS-man, on czasem udawał, że nie widzi, a jak więźniem szedł, to należało więźniowi zdjąć czapkę i iść krokiem tym defiladowym i patrzeć na niego. A on czasem udawał, że nie patrzy, specjalnie. No to ten nie zdjął czapki i przeszedł. Kamaje, chodź no tu. I zapisał mu tylko numer. A człowiek to miał numer na ręce 1, tutaj przyszyty na tym i na spodniach. To była taka uroczystość, robili w sobotę już pod wieczór. To było bicie więźniów. Był specjalnie przyrząd do bicia, że nogi się wsadzało tam, zapinało się na ten i schylało się, jeden siedział na tym, bo że mięśnie napięte, a drugi bił. Tamten wyznaczał. 25, 25 przeważnie było uderzeń. Ciało odchodziło od kości. Nie przeżył nikt z takiego bicia. To jest coś niesamowitego. To było coś strasznego, wiecie. Miał pan jakąś nadzieję wtedy w obozie, że pan wyjdzie z tego cało? Każdy człowiek dążył do tego, żeby przeżyć, wiecie. Ale śmiertelność była ogromna. Tam było u nas w tym obozie 4, tam spalali trupy. Ale nie nadążały palić te piece. Jak się już zbliżał koniec wojny, porąż się zbliżał, to się wstydzili tego. Więc złożyli tę resztę trupów, które mieli niespalone, już za drutami, bo obóz był ogrodzony drutami, w drutach był puszczony prąd o wysokim napięciu, wieście, tak jakby się dotknął, to koniec. I za drutami złożyli tą kupę tych trupów, do środka włożyli trochę suchego drzewa, to wszystko polali benzyną i to spalili, no bo się wstydzili. To nie nadążały piece palić, a pieców było 4, gdzie bez przerwy paliły, dzień i noc. Więc nas było 24 000 więźniów, a 2000 SS-manów, co nas pilnowało. To, co się zostały obierki z tych SS-manów z 2000, to było nam gotowane na 24 000 i nic więcej, w czystej wodzie. Także z początku z kotła jak nabrał, to tam nie było nawet dobierki. Po końcu już było parę obierek. Mieszał. Taka Boże, to jak można było przeżyć? I jak już wkraczały wojska do nas amerykańskie, brama się otworzyła i wjechały 4 czołgi amerykańskie do oswobodzenia obozu. To wówczas wszyscy tak do nich. Te czołgi się poruszały po centymetrze, bo były rozjechały ten tłum cały, nie? A ja ostatnio właśnie z takim kumplem, jak tylko bramę otwarli, to od razu żeby dostać coś zjeść. Ja byłem po wojnie dwukrotnie zapraszany do Niemiec. Raz byłem 4 tygodnie, raz 2 tygodnie. Nawet podróż zwrócili w obie strony. I tam pierwszy raz jak byłem, to miałem spotkanie, no bo wiedzieli kim jestem, z młodzieżą, z dziećmi. Ze szkoły średniej była młodzież, ponieważ ja znam niemiecki, ale nie na tyle, żeby opowiadać dla nich. Więc tam była taka pani jedna, która znała dobrze niemiecki i ja jej mówiłem, a ona tłumaczyła tym dzieciom. To była młodzież ze szkoły średniej. I wreszcie przychodzi, niech pan już skończy. Oni nie mogli tego słuchać.
to, co robili Niemcy. Oni sobie nie zdawali z tego sprawy.